Są w Polsce miejsca, gdzie czas zwalnia, a czasem wręcz się zatrzymuje. Jednym z nich jest Landskrona. Wjeżdżając tutaj, przenosisz się do innego świata. W Landskronie można zobaczyć m.in. piękne, drewniane domy podcieniowe z XIX wieku. Nietypowy, bo pochyły rynek, który do dziś zachował swój średniowieczny układ. Kościół Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela jest on mieszanką różnych stylów, czy ruiny zamku z XIV wieku, które za sprawą remontu stają się coraz piękniejsze, oraz wiele innych miejsc. Zapraszam do Landskrony. Landskrona bywa określana jedną z najpiękniejszych wsi w Polsce. Choć od Krakowa dzieli ją odległość około 30 km, jej klimat jest zupełnie odmienny. Bardziej przypomina ona małe galicyjskie miasteczko sprzed 100 lat niż współczesną miejscowość turystyczną. Landskrona została założona w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza III Wielkiego. Była częścią większego systemu obronnego, mającego chronić Kraków od południa. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Landskrony była Konfederacja Barska. W 1771 roku okolice zamku stały się miejscem ciężkich walk między konfederatami a wojskami rosyjskimi. Twierdza w Landskronie była jednym z punktów oporu, ale ostatecznie została zdobyta i zniszczona. Kluczowym momentem był rok 1868, kiedy ogromny pożar zniszczył znaczną część zabudowy. Po tym wydarzeniu odbudowano domy w charakterystycznym stylu drewnianym z podcieniami, a miejscowość nigdy już nie odzyskała dawnej pozycji. W 1933 roku Landskrona oficjalnie utraciła prawa miejskie i stała się wsią. Dziś nie próbuje już być miastem handlowym czy twierdzą. Jej siłą stała się historia, zachowany układ urbanistyczny, drewniana architektura XIX wieku, czy ruiny zamku jako symbol dawnej potęgi, o czym jeszcze opowiem. Rynek w Landskronie nie przypomina klasycznych, płaskich placów miejskich. To raczej spadzisty, żyjący krajobraz, rozlany po zboczu góry, gdzie każda pierzeja układa się zgodnie z terenem, a nie geometrycznym planem. Już po kilku krokach widać, że przestrzeń została wyrzeźbiona przez naturę i historię, a nie wytyczona linijką. Całość otaczają drewniane domy podcieniowe z XIX wieku z gontowymi dachami i głębokimi arkadami, które kiedyś chroniły kupców i ich towary. To był taki dawny, zadaszony pasaż handlowy. Dziś te domy mieszczą galerie, kawiarnie i pracownie artystyczne. Choć zabudowa wydaje się jednolita, domy różnią się detalami, układem okien, zdobieniami czy kolorami. To efekt ręcznej budowy i indywidualnych potrzeb mieszkańców. To miejsce sprawia wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Nie ma pośpiechu, a rytm dnia wyznaczają rozmowy, spacery i twórczość. Nic dziwnego, że od lat przyciąga artystów, fotografów i ludzi szukających ciszy. Historycznie rynek powstał w XIV wieku przy lokacji miasta przez Kazimierza III Wielkiego i do dziś zachował swój średniowieczny układ. Na środku rynku stoi studnia. Kiedyś była kluczowym punktem życia mieszkańców. To tu spotykano się, wymieniano informacje i czerpano wodę. Z rynku roztaczają się widoki na okoliczne wzgórza i doliny. W przeciwieństwie do wielu miast, gdzie rynek jest zamknięty kamienicami, tutaj przestrzeń otwiera się na krajobraz.
Muzeum Etnograficzne Ziemi Landzkorońskiej mieści się w zabytkowym, drewnianym domu podcieniowym stojącym przy rynku, jednym z nielicznych budynków, które przetrwały wielki pożar w XIX wieku. Czasem można spotkać się z określeniem Landzkorony jako miasta aniołów. Wynika to z lokalnych wydarzeń, rękodzieła i dekoracji. Motyw aniołów pojawia się tu bardzo często, zwłaszcza w galeriach i podczas jarmarków. Mimo niewielkich rozmiarów, Landzkorona ma rynek, ruiny zamku, muzeum etnograficzne, galerie czy szlaki piesze. Warto po prostu przejść się na spacer różnymi uliczkami bez celu i poczuć klimat tego miejsca. Kościół Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela wznosi się w samym sercu malowniczej Landzkorony, tuż pod ruinami zamku na Górze Landzkorońskiej. Jego początki sięgają XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki ufundował świątynię. Pierwotnie był to kościół gotycki, lecz dzisiejszy wygląd jest efektem licznych przebudów. Z dawnej konstrukcji zachowały się głównie mury z przyporami, niczym szkielet, pamiętający średniowieczne czasy. Dziś kościół jest fascynującą mieszanką stylów gotyku, renesansu, baroku i rokoka. Zamek powstał w połowie XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Wzniesiono go jako warownię strzegącą granicy między ziemią krakowską a księstwem oświęcimskim. Już samo jego położenie na stromym wzniesieniu miało ogromne znaczenie strategiczne. Pierwotnie był to zamek gotycki o dość surowej formie, zbudowany na planie prostokąta, z wieżami i murami obronnymi oraz fosą. Zabudowę stanowiły częściowo konstrukcje drewniane i jeden murowany budynek mieszkalny. Z czasem twierdza rozbudowywała się. Pojawiły się skrzydła mieszkalne wokół dziedzińca, mury tarczowe i dodatkowe umocnienia. W okresie Konfederacji Barskiej została ona przekształcona w jedną z ważniejszych twierdz obronnych, otoczoną ziemnymi fortyfikacjami. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Należał do znanych rodów, m.in. landzkorońskich, zebrzydowskich czy wielopolskich. Wielokrotnie był niszczony, chociażby podczas potopu szwedzkiego czy po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy to Austriacy wykorzystali go jako więzienie, a następnie po jego opuszczeniu doprowadzili do jego wysadzenia. Warto wspomnieć o tym, że od kilku lat trwa remont ruin zamku, które stają się coraz piękniejsze. Podczas mojego pobytu w listopadzie 2025 roku trwał remont piwnicy znajdującej się pod pomieszczeniem w północno-wschodniej części zamku. Ruiny są jednak otwarte dla turystów i można je zwiedzać za darmo. Jest dostępny również audioprzewodnik po najechaniu swoim telefonem na dany kod. Zabytkowe stodoły w Landzkoronie stanowią przykład dawnej zabudowy gospodarczej o rodowodzie wiejskim, silnie związanej z tradycyjnym stylem życia mieszkańców regionu. Obiekty tego typu pełniły funkcję magazynową, przechowywano w nich zboże, siano oraz sprzęt rolniczy. Kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża znajduje się na starym cmentarzu parafialnym, którego początki sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Sama świątynia powstała w 1868 roku w stylu neogotyckim, zastępując wcześniejszą drewnianą budowlę. Kaplica została wzniesiona częściowo z materiału pochodzącego z ruin zamku w Landzkoronie.
Lanzarote z pewnością warto odwiedzić. Z praktycznych informacji wspomnę o tym, że do samej Lanzarote nie dojeżdżają pociągi. Najbliższa stacja, czyli Kalwaria Zebrzydowska Lanzarote, znajduje się 5 km od rynku w Lanzarote. Są tutaj jednak ogólnodostępne i darmowe parkingi dla samochodów. Sama miejscowość jest bardzo mała i wszystko jest blisko, spokojnie można ją obejść. Link z lokalizacją atrakcji, które pokazałem, jest w opisie do tego filmu. A Tobie jak podobała się Lanzarote? Daj znać w komentarzu i zostaw łapkę w górę.